Amazon Stage. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Tęgi. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Amazon Stage. Znajdujemy się w Amazon Development Center Poland w biurze w Gdańsku i jest mi bardzo miło powitać Państwa i mojego gościa Dariusza Szplita, który jest kierownikiem działu innowacji, analityki i wdrożeń technologii medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, gdzie odpowiada za rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających pracę szpitali. Jest też absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli mogę śmiało powiedzieć kolega z wydziału. Witam Cię, Darku. Dzień dobry, Macieju. Witam też moją zgromadzoną publiczność. Darku, bardzo jest mi miło Cię gościć. Mamy pytanie rozgrzewkowe. Co jadasz na śniadanie? Staram się na zdrowo. Znaczy, Co to znaczy? Obudzeniu się ciepła woda, broń Boże nie kawa i kilkanaście minut później albo pół godziny później płatki z owocami. Płatki owsiane. Tak, płatki owsiane na mleku z owocem, z jakimś bananem, kiwi, czyli ze węglowodany. świeżym owocem. Tak. Super. Także raczej na zdrowo. Darku, jest bardzo mi miło gościć Cię u nas w naszym podcaście. Twoja ścieżka zawodowa jest trochę nietypowa, tak? Jesteś z wykształcenia fizykiem i astronomem, a teraz zajmujesz się innowacjami w branży medycznej. Jak to się wydarzyło? Jak to się stało? To rzeczywiście była dość zawiła ścieżka. Tak, czuję się nadal fizykiem, oczywiście astronomem zawodowo, czy astrometrą dokładnie nie jestem. Jaka jest różnica, przepraszam, zapytam Cię. Astronom jest pojęciem trochę szerszym. Astrometria to jest pomiar ruchu ciał w przestrzeni kosmicznej, ale między innymi również sztucznych satelitów, misji kosmicznych i tak dalej. To był taki fragment, który miałem okazję się zajmować, także do dzisiaj się tym bardzo interesuję. To jest pasją na całe życie oczywiście. A jak to się stało, że jestem w tym miejscu właśnie w Gdańsku w medycynie? Cóż, no, jako fizycy i właśnie astronomowie, czyli pracownicy Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu, już na początku lat 90., czyli w sumie bardzo wcześnie, mieliśmy dostęp do internetu. Mieliśmy dostęp do rzeczywiście dość wysokich technologii komputerowych, co pozwoliło wejść w tą całą technologię komputerową. Tylko wtedy niestety nie dało się za to przeżyć, więc w związku z tym trzeba było szukać pracy po prostu. No i w ten sposób trafiłem de facto do mediów, powstających mediów elektronicznych i wykorzystywałem właśnie tą wiedzę i znajomość o internecie, która wtedy była rzeczywiście jeszcze dużą rzadkością. Czyli poprzez technologię najpierw do mediów. Tak, poprzez technologię do mediów, z tych mediów przez różne zawirowania, przez pęknięcia baniek internetowych, właśnie do startupów, też również, które pracowały w zakresie mediów, w zakresie komunikacji. No ale w którymś momencie sobie pomyślałem, że warto zrobić coś takiego poważniejszego dla ludzi. I akurat nadarzyła się taka okazja. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w pewnym sensie poprosiło mnie o stworzenie, czy zaprosiło mnie do współpracy w celu stworzenia właśnie takiego działu innowacji i przeniesienia trochę tej kultury startupowej właśnie w rozwój technologii medycznych. No i to dzisiaj uważam, że to był bardzo dobry wybór. A powiedz mi, bo właśnie, jak tak sobie myślimy, jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne i szpital, to widzimy lekarzy, znaczy ja tak sobie to wyobrażam, widzimy lekarzy, tak? Ty jesteś osobą, która jest głównie związana z technologią. Jak ta twoja współpraca z tym personelem medycznym wygląda? Czy w twoim zespole pracują też lekarze? Czy twój zespół jest jakby raportuje, można powiedzieć, właśnie do osoby, która jest medykiem? Jak to wygląda? Znaczy, to jest rzeczywiście ciekawe w strukturze, bo ja nie jestem jakby informatykiem z wykształcenia. Tak? To, co robiłem też w swojej drodze zawodowej i właśnie w tych startupach, to były projekty, czyli de facto zarządzanie procesowe, odpowiadanie na pewną potrzebę, realizację jej za pomocą aplikacji, za pomocą zaprojektowania procesu, za pomocą stworzenia jakiegoś narzędzia, na przykład właśnie internetowego, tak, czy jakiegoś narzędzia software'owego, czyli odpowiedź na potrzeby użytkownika. I tutaj jest trochę podobna rola. Ja pracuję w takiej formie projektowej, tak, analizuję proces albo współtworzę, czy pomagam lekarzom stworzyć, zaplanować proces, a następnie zastanawiamy się, jak można wykorzystać technologię
po to, żeby ten proces wesprzeć, albo być może, jeśli on już istnieje, to w jakiś sposób usprawnić, a co jest też ważne, pomierzyć, tak? I to jest ten człon analityki, tak? Czyli dostarczyć analityki, która potrafi powiedzieć z jednej strony lekarzom, z drugiej strony pacjentom, że to, co robią, robią dobrze. Czyli ty pracujesz, twoim szefem jest medyk czy Moim technolog? szefem jest medyk. Ja jestem umocowany ze swoim działem bezpośrednio pod dyrektorem do spraw lecznictwa UCK, czyli jestem właśnie bezpośrednio reprezentantem medyków przed wszystkimi, czy to dostawcami, czy właśnie naszym działem IT. Trochę podobnie jak to jest w startupach, tak? Gdzie tak naprawdę mówię interfejsem, czy też takim międzymordziem, między użytkownikiem a dostawcą technologii, tak? Czyli tym, który ma zapewnić spełnienie potrzeb użytkownika. No dobra, i teraz tak, jakie są główne cele takich innowacji, które wdrażacie w waszym zespole? Pierwszym celem, o którym wspomniałem, tak? To jest de facto pomierzyć proces. To jest coś, na co my w UCK stawiamy bardzo duże znaczenie. To jest mianowicie w jaki sposób określić miary jakości i jak kontrolować jakość procesu leczenia. Tu oczywiście jest dużo większa komplikacja niż, powiedzmy, proces produkcji czegoś, tak? Jasne. Nawet w fabryce jakiejś, tak? Tam możemy sobie powiedzieć, ok, mamy określoną liczbę wyrobów, te wyroby mają określone cechy, mamy jakieś braki, mamy jakieś testy. Tutaj nie, tutaj mamy do czynienia z sytuacją bardzo dynamiczną, w dodatku bardzo mocno zależną od decyzji człowieka, a mimo to taką, która musi się mieścić w określonych ramach, w ramach określonych przez medycynę, to określamy evidence-based medicine, tak? Czy właśnie medycynę opartą na faktach, która jest czasem sformułowana w formie standardów, czasem jest sformułowana w formie zaleceń, czasem jest to po prostu wiedza podręcznikowa, ale my się staramy tą wiedzę przełożyć na kryteria jakości i na analizę takich punktów procesu, które są decydujące o tym, że proces przebiega prawidłowo albo nieprawidłowo. Tak? I teraz wtedy powstaje kolejne pytanie. Jeśli prawidłowo, to po czym poznamy, że prawidłowo, a jeśli nieprawidłowo, to co możemy zrobić i jak szybko możemy się o tym dowiedzieć, bo to jest też bardzo ważne, że coś idzie nie tak, po to, żeby gdyby ten proces zmienić, zawrócić, poprawić te efekty. To jest właśnie bardzo ciekawe, tak? Bo jeżeli myślimy sobie o takim zwykłym procesie produkcyjnym, to mamy jakieś tak zwane wejście i mamy jakieś wyjście, tak? Mamy jakiś input, output, tak? I generalnie możemy dosyć prosto pomierzyć to wejście i dosyć prosto możemy pomierzyć to wyjście, ten produkt tego, tak? U was produkt jakby jest, można powiedzieć, zdrowiem, tak? Jakby doprowadzenie do zdrowia pacjenta, teoretycznie powinien przyjść pacjent chory, a wyjść zdrowy. Dokładnie. Ale jak wiemy, nie zawsze tak to przebiega, tak? No Dokładnie. właśnie, i teraz jak sobie pomyślę o takim mierzeniu procesu, no to jakie są tak naprawdę wejścia w tych procesach? To znaczy, bo jak rozumiem, to jest i z jednej strony, jednym z takich wejść jest stan, jakby zastany pacjenta, tak? I później każdy przyczynek, który ten stan ma poprawić, tak? Jakby, czyli leki, jakieś procedury medyczne, tak? Tak, tak. Znaczy wejście jest oczywiście bardzo skomplikowane, tak? Bo pacjent przychodzi czasem nie do końca wiadomo z czym, tak? Czyli my nie mamy takiej zero-jedynkowej sytuacji, że my na 100% wiemy, co temu pacjentowi dolega i w jaki sposób możemy mu pomóc. Czyli ten cały aspekt diagnostyki i możliwie szybkiego otrzymania prawidłowej diagnozy, tak? Która owocuje odpowiednio dobranym planem leczenia. Tak? I dopiero na podstawie tych parametrów my możemy w pewnym sensie trochę dynamicznie decydować o tym, co chcemy obserwować, żeby powiedzieć sobie, że ten plan leczenia został prawidłowo zrealizowany, a przede wszystkim, że został prawidłowo wybrany. Przy czym mamy bardzo wiele czynników zaburzających, tak? ten cały proces. Te czynniki zaburzające, no to pierwszym czynnikiem zaburzającym ten proces jest sam pacjent. Bo ten pacjent oczywiście może, jak to się mówi poprawnie, nie przystawać do terapii. Czyli on może niechętnie poddawać się tej naszej terapii. On może nam przeszkadzać, on może nam nie mówić o różnych objawach. Tak? On może robić rzeczy, nawet w szpitalu może nie brać leków, które są mu tam, to też trzeba pilnować, tak, na określonych etapach. Drugim czynnikiem zaburzającym jest oczywiście też otoczenie.
ilość pacjentów, to jest też personel, tak? W pewnym sensie personel to są też ludzie ze swoimi problemami, ludzie ze swoimi obciążeniami, ze swoim zmęczeniem, ale również ze swoją wiedzą. My obserwując proces leczenia, w pewnym sensie weryfikujemy wiedzę tych osób, tak? W związku z tym tam, gdzie dostrzegamy na przykład pewne niedoskonałości, im szybciej je wykryjemy, tym łatwiej możemy je korygować. Tak? Tu się otwiera całe ogromne pole tak zwanych niezgodności i zdarzeń niepożądanych. To jest niezwykle ważny element, również prowadzony przez mój dział, to jest właśnie analityka niezgodności. Niezgodnością jest wszystko, co nam nie pasuje. Tak? Tą niezgodnością jest nie tylko problem poważnego, nie wiem, powikłania u pacjenta. Tą niezgodnością może być to, że konsultacja się opóźniła, tak? Rozumiem. Albo że na przykład trzeba było za długo czekać na wynik jakiegoś badania. To też jest niezgodność, tak? I my musimy znajdować takie elementy i starać się wymyślać sposoby, w jaki sposób wpływać na organizację, żeby je jak gdyby skutki tych zdarzeń w pewnym sensie minimalizować, a na pewno je naprawiać. Czyli tak naprawdę to jest taka w rzeczywistości realizacja tego cyklu Deminga PDCA, tak? Planujemy, działamy, sprawdzamy jak działamy i podejmujemy działania, które mają nam poprawić nowe planowanie. Jasne. No a to, co my w Polsce najlepiej potrafimy? Co? My najlepiej potrafimy działać. Tak? Po prostu tak, my z synowcem na czele, szable w dłoń na kąsiędziem i jakoś to będzie, tak? To jest nasza polska cecha, więc my działamy, tak? A musimy się nauczyć planować, musimy się nauczyć wyciągać wnioski z tego działania i to są narzędzia analityczne, które my się w tym szpitalu z moim działem staramy rozwijać i tej informacji dostarczać. Jest to oczywiście jeden z tych aspektów. No i jasne, staramy się wspierać tutaj technologią. No właśnie. I jak ta technologia wspiera ten proces leczniczy? Pierwsza rzecz to jest gromadzenie danych. To znaczy to jest to, że my musimy uzyskać jak najbardziej dogłębną i szeroką wiedzę o procesie leczenia, opieki, diagnostyki, tak? Czy generalnie o całym tym procesie prowadzenia pacjenta. I tą wiedzę musimy uzyskać w sposób możliwie mało inwazyjny, no bo najprostszą rzeczą jest, i zresztą na to cierpi, myślę, polska służba zdrowia, chociaż nie tylko, najprostszą rzeczą jest po prostu posadzić lekarza, pielęgniarkę czy inny zawód medyczny, tak, ratownika, opiekuna do komputera i powiedzieć, to ty teraz wypełnij formularz. Wywiad taki. Tak, wypełnij, co zrobiłeś z tym pacjentem, tak? Oczywiście zrób wywiad z pacjentem i tak dalej, ale jeszcze odhacz całe mnóstwo odpowiednich pól, co zostało zrobione, żebyśmy my wiedzieli, co zostało zrobione i mogli ci później te informacji dostarczyć. No to pierwsza reakcja oczywiście jest taka, ale zaraz, ja wiem, co ja robiłem, ten lekarz odpowiedział. To jest dodatkowa czynność, To jest dodatkowa czynność, którą musi wykonać tak? ten pracownik. I teraz moją ideą działania jest odsunięcie de facto lekarza, pielęgniarki, ratownika od komputera. Znaczy im mniej on spędzi czasu przy komputerze, tym lepiej, bo to znaczy, że on będzie miał więcej czasu czy to na rozmowę z pacjentem, czy to ewentualnie właśnie na analizę, na zastanowienie się. To jest bardzo ważne, żeby się zastanowić, żeby lekarka, tak, mógł znaleźć czas na to, żeby się zastanowić, czy to, co robię dobrze i spojrzeć na informacje, na podstawie których może to określić. Czyli celem technologii jest w pewnym sensie odsunięcie właśnie tego personelu medycznego od komputera i odnotowywanie czynności procesowych w taki sposób, żeby to było jak najmniej inwazyjne, niemalże przy okazji. Są już takie sytuacje, gdzie to nam się udaje, oczywiście nie zawsze, ale też pracujemy nad tym, żeby właśnie to w określonych sytuacjach, tam gdzie to na początku odniesie największy efekt, żeby to się po prostu mogło tak dziać, żeby to się działo właśnie przy okazji z wykorzystaniem technologii. No i drugim elementem to jest oczywiście technologia obróbki danych, obróbki i wizualizacji tych danych, tak? Bo danych mamy ogromne ilości. UCK akurat ma chyba tą szczęście albo tą taką wiodącą rolę, że wychodzi na to, że my mamy jedną z największych baz aktualnie zdigitalizowanych informacji o pacjentach. Mamy tam około 1,5 miliona pacjentów. To są już petabajty danych, tak? Czy w pewnym sensie trochę jakby organizacja zalana przez dane, tak? I teraz my musimy umieć z tych danych wyłuskać informacje istotne i jeszcze je w strawny sposób przedstawić, czyli nie wyświetlić albo wysłać
umownie lekarzowi, tak, tabelkę w Excelu, gdzie on tam będzie miał 1000 wierszy, tylko pokazać mu kilka parametrów, które będą dla niego oczywiste, że okej, ten proces się dzieje dobrze, a nie, tu mieliśmy zaburzenie, mieliśmy odstępstwo. Czasem to są bardzo proste parametry, bo czasem to jest prosty parametr mówiący o czasie hospitalizacji, albo na przykład parametr, który mówi o koszcie hospitalizacji, dlatego że ten koszt jest właśnie zależny od tego, jakie procedury wykonywaliśmy. Tu znowu jest rola dla technologii. Każda rzecz w systemie powinna być odnotowana i wyceniona. To też jest ogromna praca w jednostce, żebyśmy my mieli wszystkie nasze działania, a w każdym bądź razie ogromną ich większość po prostu wycenioną. Żebyśmy my wiedzieli, że jeśli lekarz poświęca pół godziny na konsultację, to znaczy, że to kosztuje określoną kwotę pieniędzy, że to organizacja jak gdyby ponosi ten koszt. Że jeśli wykonywane jest jakieś badanie, to organizacja ponosi koszt, tak? Jeśli wykonywane jest badanie TK-MRI, organizacja ponosi koszt. Ten koszt musimy przypisać do określonego miejsca powstawania kosztów, zakumulować i zobaczyć, jak nam się te koszty rozkładają. Tu znowu, zrozumiałe, technologia, która wspiera po prostu controlling finansowy, który jest również obrazem aktywności klinicznej. No bo jak nie wydajemy pieniędzy na pacjenta, to znaczy, że my z nim nic nie robimy. To znaczy, że my go nie leczymy. No może on tylko leży sobie w łóżku. A i tak wtedy bardzo dużo kosztuje, bo łóżko w szpitalu kosztuje. To jest bardzo drogi hotel. To chyba jeden z najdroższych w Polsce generalnie szpitale, a szczególnie szpitale, które są nowoczesnymi szpitalami, naszpikowanymi z jednej strony technologią, ale z drugiej strony również wysoko wykwalifikowanym personelem. To są niezwykle drogie hotele, tak po prostu. I teraz pacjent, który leży i my z nim nic nie robimy, i tak kosztuje straszne pieniądze. I tego nie wolno po prostu robić. Jasne. Ja chciałbym wrócić trochę do tej analogii tej produktowej. To teraz z tego, co mi odpowiadasz, wyłania się taka mniej więcej takie podsumowanie, tak, że twoja działalność ma przynajmniej 2 klientów, tak, jakby to są klienci z jednej strony ten personel medyczny, tak, i można powiedzieć ten cały zespół szpitalny, tak, i z drugiej strony ten pacjent jest również też w pewnym sensie twoim klientem, tak? Tak. I teraz głównym celem twojej działalności innowacyjnej jest użytkowanie technologii w celu poprawy procesu leczenia. Dokładnie tak, dokładnie bardzo dobrze to ująłeś, tak. I teraz tak sobie myślę w tym kontekście o tym, co powiedziałeś o tej technologii w tle, działającej w tle, bo na pewno każdy z nas jako pacjent miał to doświadczenie, że jakby jest na jakiejś wizycie i widzimy tego lekarza, który musi notować to, co my mówimy w tym wywiadzie, tak? I to jest często, przynajmniej dla mnie jest to bardzo takie irytujące, tak? Że ten kontakt de facto z lekarzem odbywa się poprzez barierę, tak? Że mamy monitor, który nas oddziela de facto, lekarza od pacjenta, i ten lekarz musi jakby wykonywać te czynności. Czy lekarze skarżą się też na to, czy lekarzom też przeszkadza to, że ta bariera istnieje i oni twój zespół, można powiedzieć, stymulują, żebyś jakby rozwiązał ten problem? Na to się skarżą i lekarze, i pacjenci. Przede wszystkim pacjenci się na to skarżą, tak? To obraz wizyty. Przyszedłem na wizytę i pan doktor w ciągu tych 20 minut, kiedy miałem wizytę w poradni, przez 15 minut stukał na komputerze, tak? I na chwilę podniósł. To już jest pierwsza frustracja pacjenta, tak? Bo pacjent ocenia... W pewnym sensie to jest akurat poparte badaniami. Ja oczywiście tak z głowy nie będę cytował prac, ale to jest poparte badaniami. Pacjent ocenia jakość opieki tak naprawdę przez pryzmat komunikacji. Aha. Czyli pacjent jest w stanie powiedzieć, że lekarz się dobrze nim zajął tak naprawdę wtedy, kiedy ten lekarz był empatyczny, kiedy poświęcił mu czas, kiedy z nim rozmawiał, kiedy odpowiedział na jego niepokoje, potrzeby i tak dalej, nawet jeśli go jeszcze skutecznie nie wyleczył. Jasne. Mimo to ten pacjent odbierze tą opiekę jako bardzo dobrą. Może mieć tego drugiego lekarza, który siedzi przy tym komputerze i stuka i być może on go nawet trochę szybciej wyleczy, ale w większości wypadków pacjent odbierze to gorzej. Tak? A lekarz ma potrzebę pracy z pacjentem. Ci ludzie wybierają ten zawód nie po to, żeby siedzieć przy komputerze. Po to, żeby siedzieć przy komputerze, zostaje się informatykiem. Tak? Jak się chce być lekarzem, to się chce pracować z ludźmi.
No, może tutaj są pewne wyjątki, patomorfologia, radiologia, tak, to pewne wyjątki mogą być, ale ta ścieżka też jest oczywiście do wybrania. Ale przynajmniej, żeby leczyć, tak? Więc w związku z tym, tak, lekarze też szukają takiej metody i my nawet próbujemy coś takiego, na przykład przerzucić część tych, to jest oczywiście procesowa zmiana, trochę wsparta też technologią, ale na przykład przerzucić część obowiązków dotyczących informacji o pacjencie, wywiadu i tak dalej, na przykład na asystenta lekarza, po to, żeby lekarz mógł się bardziej już skupić na bezpośrednim kontakcie z pacjentem, mając pewne dane zebrane. Takie rzeczy są już w technologii, są systemy, są które takie ankietowe, które pacjenci mogą wypełniać, są oczywiście nawet boty mogą dzwonić do pacjentów, nawet boty mogą rozmawiać z pacjentem, tak, i zebrać te dane i my oczywiście też tego próbujemy. Trzeba mieć jednak też świadomość, że jako szpital, jeszcze szpital wysokospecjalistyczny, my mamy do czynienia z pacjentami o rzeczywiście często bardzo silnych schorzeniach, bardzo silnych zaburzeniach i tutaj ten kontakt z technologią czasem jest bardzo utrudniony. Więc czasem to musi być tak, że ta technologia jeszcze dodatkowo musi być wsparta przez człowieka, ale ona na przykład może być wsparta właśnie przez ten personel pomocniczy. Tak? Czyli chociażby, albo na przykład przez asystenta lekarza, który posługując się technologią może odpowiednie informacje przygotować po to, żeby specjalista na ich podstawie w kontakcie z pacjentem mógł podjąć decyzję. I w związku z też zoptymalizować czas tego specjalisty, tak? Który nie musi spędzać... Dokładnie tak. Tutaj jest kolejnego aspektu dotknąłeś, to znaczy optymalizacja czasu dla każdego jak gdyby poziomu opieki zdrowotnej. Tak? Ale z drugiej strony też nie totalna fragmentacja tego, bo też trzeba pamiętać o tym, że teoretycznie optymalnym wykorzystaniem czasu pracy chirurga jest to, kiedy on operuje, tak? Ale na przykład chirurg powinien bezpośrednio z pacjentem porozmawiać o zabiegu. To ten chirurg, który będzie go operował, powinien pacjentowi wytłumaczyć zakres tej operacji, możliwe skutki uboczne, możliwe powikłania i uzyskać przekonanie, że pacjent wie i godzi się na to, co się ma z nim stać. Tak? A my z punktu widzenia właśnie tego, jak gdyby tła, my musimy zebrać dowody na to, że to się stało i te dowody skutecznie przedstawić. I oczywiście najprostszą rzeczą byłoby, żeby ktoś tam obok stał i wypełniał coś na kartce, ale znowu takich zasobów nie mam. Tu trzeba wykorzystywać technologię, tak? Właśnie do zbierania tych dowodów i przedstawienia, że proces się wydarzył prawidłowo. Wrócimy jeszcze do tego tematu, ale mamy pytanie od naszej publiczności. Pan wcześniej wspomniał, że no chociażby takie rzeczy jak odnotowywanie czynności, które zostały wykonane podczas wizyty, są dla doktorów uciążliwe, no bo on wiedział, co zrobił, no po co to jeszcze dodatkowo zapisywać. Wyobrażam sobie, że no tutaj jednak może być podobne podejście do wykorzystywania nowych technologii, zwłaszcza, że no część personelu medycznego to są osoby starsze, które oczywiście mają bardzo dużą ekspertyzę w swojej dziedzinie, no ale które no jednak takiej technologii nie używają na co dzień, no i dla nich zysk z jej zastosowania no nie jest oczywisty przez to. Więc no w takim razie pytanie, czy jakby pan zetknął się z tym problemem, no czy jest jakiś rzeczywiście opór przed wykorzystaniem tych nowych technologii i jeśli tak, to jak go rozwiązać? Ja bym powiedział, że, bo poruszył pan kwestię na przykład starszych osób, lekarzy, tak? Wie pan, kto jest najlepszym operatorem robota chirurgicznego? Właśnie starszy chirurg, doświadczony. Dlatego, że on wtedy nie musi stać przy stole. On może sobie usiąść w wygodnym fotelu i operować tymi joystickami, a to jest najnowocześniejsza technologia. I robotyka w chirurgii przesunie granicę wiekową dla chirurgów. Po prostu właśnie w ten sposób, że nie muszą wielu godzin stać przy stole. Ja nie spotykam się z tym. Ja spotykam się z tym, że jest opór przed technologią wtedy, kiedy ta technologia jest albo narzucana na siłę, albo ewentualnie właśnie jest wbrew procesowi, nie wspiera procesu i nie wspiera użytkownika. I to jest coś, co mi się też w którymś momencie udaje jakoś zmienić w naszej organizacji, że każdą rzecz, którą staramy się wdrożyć, najpierw uzyskujemy akceptację użytkowników przez pewne pilotaże, przez testy, przez wspólną pracę z nimi,
czyli nie idziemy przeciwko nim, tak? Jeśli oni widzą, że to rzeczywiście lekarze są, to jest też pewna lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, tu trzeba mieć świadomość, że pracujemy z wysoko kompetentnym personelem, który zna swoją wartość i wie, jak ważna jest ich praca. W związku z tym oni bardzo chętnie kupują umownie nowinki, które ułatwiają im tą pracę, bo jak wszyscy nie chcą się też specjalnie przemęczać, tak? Także jeśli to nie jest wbrew procesowi, jeśli to nie jest umownie wbrew naturze, to tutaj tej bariery nie ma. W wielu sytuacjach ja się niestety spotykam z tym, że technologia narzuca zmianę taką, która jest dla użytkownika nie do zaakceptowania albo jest trudna do zaakceptowania. I wtedy motywacja na wprowadzenie takiej technologii musi być bardzo, bardzo gdzieś tam wysoko umocowana, żeby to się stało. Czasem tak się dzieje z niektórymi regulacjami, nazwijmy to prawnymi, czy formalnymi, czy rozliczeniowymi, tak? No i po prostu nie ma innego wyjścia, tak? Jak tego nie zrobicie w taki sposób, to płatnik w postaci NFZ-u wam nie zapłaci. No okej, no to będziemy to tak robić, chociaż często szukamy wtedy właśnie na przykład dróg, gdzieś może wewnętrznie można coś obejść, może można coś uprościć, może można jakiś skrypt dopisać, który by tam coś nas załatwił, tak, po drodze. Na końcu oddamy ten efekt, który jest pożądany, nie? Ale oczywiście, że pierwszym, najprostszym myśleniem jest to trzeba posadzić człowieka, który tam coś wyklika. Nie? I to wtedy jest umownie wbrew naturze, no bo tak jak mówię, no ci ludzie nie szukali tej pracy, żeby klikać. Nie? Czyli mówisz tak naprawdę to, co wydaje się takim zdroworozsądkowym też wnioskiem, że jakby jeżeli chodzi o adopcję nowych technologii, to stosuje się takie same zasady jak przy szerokiej adopcji każdej technologii, tak? Jeżeli ta technologia temu użytkownikowi pomaga, tak? I działa, wspiera tego użytkownika w działaniu, to ten użytkownik chętnie właśnie będzie z niej korzystał, tak? Tak, to jest, wiesz, zaczęliśmy od tego mojego jakiegoś doświadczenia, że tak powiem, fizyka, czy właśnie kogoś, kto się zajmował ruchem małych ciał, czy satelitów i jak gdyby nie możemy iść pod prąd, tak? Tu się niczego nie złamiemy praw fizyki, tak? Tak samo jak nie złamiemy użytkownika, to doświadczenie startupowe, ono to też może, ja nie wiem, czy to nie zabrzmi jakoś obrazoburczo, ale tak byśmy mieli takie hasło, nigdy nie licz na inteligencję użytkownika. W tym kontekście, że dla użytkownika interfejs musi być maksymalnie intuicyjny i prosty. Nie możemy projektować portalu czy aplikacji, zakładając, że najpierw użytkownik odbędzie 4-godzinne szkolenie z użytkowania tego systemu. Chociaż w służbie zdrowia można by sobie tak to wyobrazić. I oczywiście są takie urządzenia, to głównie dotyczy najróżniejszych urządzeń i tak dalej, gdzie wiadomo, że ta wiedza specjalistyczna i szkolenie jest absolutnie konieczne, tak? To jest na przykład, nie wiem, technicy radiolodzy, czy technicy z radioterapii, tak? To są niezwykle skomplikowane urządzenia, które w dodatku mogą bardzo poważnie uszkodzić człowieka, jeśli się je użyje w niewłaściwy sposób, tak? Bombardując go po prostu wiązką nie tam, gdzie trzeba i o nie takiej mocy, jaką trzeba. Ale tu chodzi właśnie o to, że tam, gdzie my możemy coś zrobić maksymalnie intuicyjnie i prosto, albo zrobić coś wręcz za użytkownika, to takich rozwiązań staramy się szukać. Okej, ja chciałbym wrócić, bo teraz tak, powiedziałeś o jednym tym aspekcie tego produktu, czyli o mierzeniu jakości leczenia i ogólnej poprawie tej jakości leczenia, ale też powiedziałeś o tym, że wy w zespole staracie się działać nad innowacjami, które mają doprowadzić do takiego, do alarmu, jeżeli to leczenie przebiega w nieprawidłowy sposób, tak? Jakby do też sugestii, tak, czy wykrycia tych elementów niepożądanych. Nawet nie tyle, czy leczenie przebiega w nieprawidłowy sposób, ale teraz nawet na podstawie dość prostych algorytmów jeszcze nie trzeba do tego angażować sztucznej inteligencji. Czasem wystarczą stosunkowo proste algorytmy, które potrafią na podstawie pomierzonych parametrów robić predykcję stanu pacjenta, czy też dawać takie znaki ostrzegawcze, czy powiedzmy znaki ostrzegawcze, że uwaga, z tym pacjentem może stać się coś złego, może się jego stan pogorszyć. Ja dlatego o tym mówię, bo to był jeden z takich bardzo fajnych projektów, który nam się w pewnym sensie bardzo, bardzo udał, więc jeżeli bym pokrótce o nim powiedział,
Pomysł był najpierw taki, że należy w miarę... Wydaje się, że pacjenci są regularnie w szpitalach mierzeni, ciśnienie, temperatura, ból i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się tego nie wprowadzi w pewną rutynę i nie da urządzeń, to słowo wydaje się jest właśnie uprawnione na początku. Oni czasem są mierzeni. Nam się udało już dobre 3 lata temu wprowadzić coś takiego, co nazwaliśmy obchodem pielęgniarskim, wyposażając pielęgniarki w taki dość prosty wózeczek, wyprodukowany gdzieś tam w Anglii, który tam już był standardem, na podstawie której w ciągu dosłownie 2 minut pielęgniarka była w stanie pomierzyć wszystkie parametry życiowe pacjenta, jeszcze na małym ekraniku dotykowym wyklikać kilka dodatkowych informacji w czasie, kiedy się mierzyło ciśnienie i to wszystko się wysyłało do systemu. Super, mamy załatwiony pomiar pacjenta. Nagle się okazało, że pacjenci, którzy są pacjentami niepodłączonymi do kardiomonitorów czy do stałego monitoringu, mają bardziej kompletne dane niż ci, którzy są pod kardiomonitorem. Oczywiście tam te krzywe się rysują, to wszystko się pokazuje i tak dalej. Ale one się nie wysyłają Ale do chmury, one w dokumentacji medycznej jak gdyby są na bieżąco monitorowane. Na podstawie tych pomiarów, to się nazywa skalą News 2, można ustalić punktację, która to punktacja powyżej 5-6 punktów zaczyna mówić o tym, uwaga, ten pacjent w ciągu najbliższych godzin ci się pogorszy. Skoro ten pacjent się pogorszy, ma szansę się pogorszyć w ciągu tych kilku godzin, to należy zaangażować troszkę większy zespół w opiekę nad nim. Myśmy poszli krok dalej, myśmy stworzyli w szpitalu tak zwany zespół wczesnego reagowania, który, uwaga, żeby go nie mylić z zespołem reanimacyjnym, to jest zupełnie co innego. To jest taki zespół wspierający, stworzony po stronie kliniki anestezjologii, który w przypadku takich pacjentów zgłasza się na oddział i pomaga prowadzić tego pacjenta. I oczywiście w momencie, kiedy na oddziale, ja to mówię, współczynnik ilości profesorów na metr kwadratowy jest bardzo wysoki, czyli w normalnych godzinach pracy, to nie jest konieczne. Ale kiedy wyobrazimy sobie sobotę wieczorem, albo święta, albo weekendy i tak dalej, kiedy mamy obsadę dyżurową, to oczywiście jest to ogromna pomoc. I tu w to wszystko wchodzi teraz technologia, bo te sygnały, które się wysłały, my możemy pobrać, przeliczyć w tle, wyrzucić na dashboardy, wysłać powiadomienia, ustawić nawet komunikację zwrotną na dekty w szpitalu i w związku z tym nagle ten zespół wczesnego reagowania przychodzi na oddział, przychodzi do pani oddziałowa, bo mi tu na dashboardzie wyskoczyło, że macie takiego pacjenta, może my wam możemy pomóc. Oj, tak, rzeczywiście, zapraszam. Nie? I tutaj to wszystko się już zaczyna dziać w tle przy okazji normalnych czynności pielęgniarskich, normalnego obchodu pielęgniarskiego. Taki projekt ciągnie oczywiście dalej, bo jeśli my teraz robimy ten obchód za pomocą elektronicznego wózeczka, który tam coś mierzy, to oczywiście nie mamy tych, że tak powiem, chyba znanych gdzieś tam państwu kart gorączkowych. Takich, kiedyś to wisiało na łóżkach, potem to się... No nie ma tych wydruków, bo nikt tam nic nie odhacza. W związku z tym trzeba z drugiej strony lekarzowi, asystentowi lub pielęgniarce dać do ręki tablet, gdzie ona te dane wszystkie będzie miała i będzie je miała w bardzo łatwej formie dostępne, tak? Czyli to idzie krok dalej. Teraz jak my już damy tablet, to my możemy tam dowiązywać dodatkowe informacje jeszcze i właśnie na przykład to, o czym pewnie w tle gdzieś można pomyśleć, czyli na przykład dodawać nagrywanie. Skoro mam już urządzenie mobilne, służbowe, zaszyfrowane, połączone z siecią, prawidłowo, ochronę danych, to przecież mogę na nie nagrywać. Skoro mogę na nie nagrywać, i to jest to, co teraz robimy i nad czym pracujemy już na etapie testów, skoro mogę nagrywać, to mogę to zamienić na tekst. Skoro mogę to zamienić na tekst, to mogę ten tekst ustrukturalizować, bo to nie tylko chodzi o to, że mam po prostu tekst, ale mogę mieć strukturę danych z tego tekstu. No i to jest to, co robią modele językowe. To już na dzisiaj modele językowe robią. Trzeba je tylko odpowiednio tam podtrenować, trochę sprawdzić. Jak mam strukturę danych, to znowu mogę do niej podpiąć algorytmy, które mi coś tam wyliczą, które mi coś wskażą, a w kolejnym kroku mogę sobie wyszukiwać pacjentów. I zwróćcie uwagę, ta jedna zmiana z tym wózeczkiem do pomiaru parametrów życiowych otworzyła nam lawinę możliwości, które teraz chcemy jak najbardziej i które staramy się wykorzystać. I to jest właśnie ta zmiana. A co się wydarzyło w procesie? On tylko został trochę uporządkowany. Po prostu pielęgniarka rano robi sobie szybciutko obchód i mierzy pacjentów w prosty, łatwy sposób, tak?
a to nam zmieniło całą kaskadę procesową. I właśnie nie wiem, czy to jest jednak moim zdaniem znacząca zmiana, tak? Bo tak, to jest ogromna zmiana. Tak, wprowadziliście mechanizm tak naprawdę, tak? Mhm. Czyli no i jakby najważniejszym elementem jakby tego, żeby ten mechanizm był skuteczny, to jest mierzenie też tego mechanizmu, tak? I doprowadzenie, że on faktycznie będzie taką rutyną, tak? Ale do tego ja zyskuję ogromną ilość danych dotyczących szpitala. Zwróćcie uwagę, mając ustrukturalizowane takie dane, w kontekście pojedynczego pacjenta, oczywiście my to wszystko wiemy, bo nawet jak lekarz podejdzie bez tych wszystkich urządzeń, to on będzie tą wiedzę miał. W kontekście szpitala ja mogę wiedzieć, ilu pacjentów ma gorączkę, a skoro ci pacjenci mają gorączkę, mogę to połączyć z lekami, jakie dostali leki, czy dostali antybiotyki. Aha, uwaga, skoro mają gorączkę, dostali antybiotyk, to być może mamy do czynienia z zakażeniem. Skoro mamy do czynienia z zakażeniem, to jakiego typu zakażenie to jest? Czy mamy je odnotowane, czy mamy je zgłoszone w systemie i czy podjęto prawidłową antybiotykoterapię. Tak? Więc w związku z tym tu się otwiera i pod spodem to jest już tylko technologia, tak? Która zbiera informacje z systemu dzięki temu jednemu triggerowi. Uwaga, pacjent z gorączką. Inne tego typu znaki mogą nam właśnie takie kaskady informacji wyzwalać, a w perspektywie pomiaru jakości to daje kolejną informację. Tak? Jeśli ja potrafię dobrze zanalizować i odszukać zakażenia w danym okresie w szpitalu, zdefiniować ich źródła, to ja mogę powiedzieć, czy my jesteśmy szpitalem, który jest czysty, który dba o higienę rąk, o higienę podłóg, sprzątania, czy też może jesteśmy szpitalem, który o to nie dba. I pacjenci, którzy do nas przychodzą, przez przypadek się zakażają na przykład. Tak? Problem zakażeń szpitalnych jest bardzo dużym problemem. Tak? Więc w związku z tym monitorowanie znowu tego jednego parametru, temperatura, wyzwala nam tą kaskadę, a na końcu potrafi odpowiedzieć na pytanie, okej, ty jesteś czysty, a ty może nie do końca popracuj nad swoją czystością, tak? Drogi szpitalu. Nie? Idźmy do publiczności i pytania kolejnego. Wspomniał pan w jednym momencie o tym, że te dane są przetworzone zgodnie z prawem, o ile już pamiętam, tak było sformułowane. No i właśnie chciałem spytać, no bo są oczywiście specjalne prawa, które dotyczą tych danych medycznych, tych ogółem rzeczy medycznych. Tak, to są dane o wysokiej wrażliwości. Tak. Z amerykańskich, no to przychodzi mi do głowy HIPAA. W Polsce nie jestem pewien, czy za to odpowiada RODO, czy jest jakieś dedykowane prawodawstwo, ale chciałem spytać ogółem o te algorytmy, które pan wspomniał, chociażby takie rzeczy jak te algorytmy językowe, jak te GenAI, czy tam już są jakieś rozwiązania prawne, na które musi pan zwracać uwagę, projektując te dashboardy chociażby, projektując te jakby analizery i tak dalej, czy jeszcze nie? Absolutnie są rozwiązania prawne i pierwszą kwestią jest jednak kwestia anonimizacji danych dla potrzeb treningu algorytmu. Tak? Znaczy, generalnie zasada jest taka, że my jako szpital kliniczny, mając swoją uczelnię medyczną, jesteśmy nawet zobowiązani na mocy ustawy do dostarczania danych dla potrzeb nauki. Tak? Czyli jeżeli dane są wykorzystywane dla potrzeb nauki, to nie mamy bariery prawnej, żeby te dane dostarczać. Ale oczywiście musimy zachować z jednej strony bezpieczeństwo, czyli dostarczać te dane dla potrzeb nauki do określonego celu, na określony czas, wiedzieć, komu je dostarczyliśmy i jaki zakres danych, to jest jedno. Dwa, musimy dostarczać je, i tu wchodzi RODO, które w największym skrócie mówi, chronimy osobę. Znaczy, nie możemy wykorzystywać danych w taki sposób, aby naruszać dobra osoby. Bo tak naprawdę RODO nie dotyczy ochrony danych, dotyczy ochrony dobra osoby, której te dane dotyczą. Więc jeśli my te dane w odpowiedni sposób zanonimizujemy i wykorzystamy je w taki sposób, żeby identyfikowalność tej osoby była całkowicie chroniona, no to mamy możliwość wykorzystania tych danych tak, żeby na przykład wysłać je do chmury i trenować tam algorytm, tak, zapewniając, ale z drugiej strony my też się staramy, żeby rozwiązania, które już potem powstają produkcyjne, na przykład możemy trenować dużym, zresztą tak właśnie robimy teraz w projekcie, który służy do strukturalizacji informacji, sobie trenujemy duży model językowy na danych zanonimizowanych, ten duży model językowy trenuje nam już mały model językowy, który ma dotyczyć tej konkretnej sytuacji klinicznej, a ten mały model językowy my sobie weźmiemy do kieszeni i postawimy go na serwerze u nas i wtedy już nie wypuścimy tych danych do chmury i możemy pracować bezpośrednio na danych
rzeczywisty, w czasie rzeczywistym indywidualnego pacjenta po prostu, tak? Kolejnym oczywiście elementem takim formalno-prawnym to jest, na ile ten model, czy jak gdyby algorytm podejmuje za nas decyzję, a na ile jest to tylko odpowiednio dostarczona informacja, a decyzję podejmuje człowiek. Bo jeśli to algorytm podejmuje decyzję, to jest to wyrób medyczny. Więc musimy, czyli tak jak w tabletka, którą łykamy, tak? Ktoś przeprowadził badanie kliniczne i opisał wszystkie zdarzenia niepożądane, na co to działa, na co nie działa, kto może brać, kto nie może brać. To samo jest z algorytmem, tak? Jeśli ten algorytm ma podjąć decyzję, że tak jak ta tabletka, że mnie przestanie boleć głowa, tak? No to ten algorytm musimy traktować jako wyrób medyczny, czyli musimy go przebadać. I to jest problem, bo to badanie trwa długo, jest drogie, a po trzecie, zanim my przebadamy ten algorytm, to technologia poleci kolejny rok do przodu i ten algorytm już będzie niewiele wart. A co jeśli chcemy go dotrenowywać w czasie? Więc w związku z tym tu musimy za każdym razem szukać takich kompromisów, na ile to jest decyzja medyczna, a na ile to jest wspomaganie decyzji medycznej. Dlatego lepiej jest dostarczać danych w tej sytuacji statystycznych, pokazujących pewien obraz, pokazujących sygnały alarmowe, odstępstwa od procesu, ale to nadal jak gdyby człowiek podejmuje decyzję, co z tym zrobić. A oczywiście są startupy, które do nas przychodzą, ale właśnie mówią, no okej, mamy coś, ale to nie jest wyrób medyczny. A ja mówię, słuchajcie, jak to nie jest wyrób medyczny, to a to jest decyzja medyczna, tak, to ja nie mogę tego zastosować. Mogę zrobić eksperyment, mogę zrobić pilotaż, mogę to opisać i zgłosić do komisji bioetycznej, że robimy taki pilotaż. Ale nic poza tym. Wy musicie wymyślić, jak z tego zrobić badanie kliniczne i przebadać ten algorytm pod kątem rzeczywistego zastosowania i certyfikacji i rejestracji tego algorytmu jako wyrobu medycznego. Czyli są te unikatowe wyzwania. Są. No okej, ale w takim wypadku chciałem spytać jeszcze o może jakieś startupy, może jakieś rozwiązania, które się do pana zgłaszają z jakimiś propozycjami przyspieszenia tej procedury. Bo no cóż, tutaj ja mówię jako laik, ale może da się jednak pewne rzeczy, pewne algorytmy przetestować na zbiorach danych, a nie na prawdziwych ludziach. Tak, dokładnie. No właśnie to jest to, że pracujemy na zbiorach danych, pracujemy na danych zanonimizowanych. Oczywiście też jesteśmy na takim etapie, że jesteśmy przy takiej barierze technologicznej, jesteśmy w trakcie tego. W Polsce został podjęty przez Agencję Badań Medycznych taki projekt regionalnych centrów medycyny cyfrowej. No i on między innymi trwa, tak, w iluś jednostkach w kraju. My również jesteśmy jako szpital i jako uczelnia beneficjentem tego projektu. Celem tego projektu ma być właśnie maksymalne ucyfrowienie i uporządkowanie danych po to, żeby później w formie zanonimizowanej można je było przedstawiać dla potrzeb nauki. To nie jest tak, że z systemu medycznego, którym dysponujemy, z Hospital Information System, z HIS-a, po prostu robimy selecta na bazie, wyrzuć mi wszystkich pacjentów, tak, bo szpital by stanął po prostu. Poza tym połowy rzeczy, struktury w tej bazie ja tam nie potrzebuję, a drugiej połowy być może byśmy nawet nie wiedzieli, bo to jest jakiś dostawca, więc byśmy być może nie zrozumieli, co tam siedzi i nawet nie wiedzielibyśmy, jak tego selecta napisać, tak, żeby on był możliwie kompletny i co myśmy tam dostali. W związku z tym w ramach Centrum Medycyny Cyfrowej my pracujemy nad platformą, która porządkuje te dane, strukturalizuje i jest w stanie je wystawić w formie już takiej uporządkowanej i zanonimizowanej, gdzie wiadomo, że dawka leku to będzie konkretna dawka leku, a nie jakaś przypadkowa cyferka, która tam się w jakiejś tabeli relacyjnej gdzieś tam znalazła, nie, po prostu. Czyli to jest w ogóle taka, pierwszy krok do interoperacyjności, tak? I tak i nie, bo interoperacyjność to jest wymiana danych pomiędzy placówkami i jednostkami centralnymi i ta interoperacyjność systemów i tej wymiany danych to jest również na danych spersonalizowanych, tak? Bo to jest również historia pacjenta pomiędzy jednostkami, tak? Że on się mógł w różnych jednostkach leczyć. A tu bardziej mówimy o takiej strukturze już uporządkowanych danych. Oczywiście można też spojrzeć na interoperacyjność w ten sposób, że to są jeszcze też urządzenia, które potrafią zapisywać. Mamy wiele urządzeń ciągle w szpitalu, które poza tym, że zapisują gdzieś to w swojej pamięci, to jeszcze tego nigdzie nie wysyłają. I to jest też coś, co się cały czas dzieje. Te
standardy i koszty właśnie zapewnienia wymiany danych pomiędzy urządzeniami, systemami, to jest bardzo znaczny element kosztów pracy, również pracy po stronie dostawców. Oni też sobie bardzo dużo liczą za tego typu integracje, więc w związku z tym tu też się pojawia pewna bariera finansowa. Czy prawdą jest, czy zasadne jest powiedzieć, że też masz kolejny produkt, można powiedzieć, i jest to produkt udostępnienia zanonimizowanej bazy medycznej, która tak naprawdę służy pacjentom, ale już poza waszą jednostką badawczą, tak? Tak. I to jest ta współpraca z RCMC, tak to się nazywa? Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, tak. I to jest tak, że wszystkie szpitale kliniczne w ten sposób też działają? Czy jak to wygląda? Z tego co wiem, to w Polsce chyba wszystkie, albo na pewno większość, ale nie tylko kliniczne, również niektóre duże szpitale również podjęły się tworzenia takich centrów medycyny cyfrowej. To ma zapewnić właśnie możliwie szeroki dostęp do danych. To jest też skojarzone z programem Unii EU for Health, gdzie jednym z komponent tego programu jest European Health Data Space, która ma być wspólną platformą wymiany danych pomiędzy jednostkami i w różnych krajach, a z drugiej strony ma być również wspólną platformą agregowania danych dla potrzeb badawczych. Niektóre badania wymagają rzeczywiście bardzo dużych populacji, tak? Czasem to jest w ten sposób, że to nie jest sytuacja tylko, że potrzebujemy bardzo dużej liczby pacjentów, ale potrzebujemy stosunkowo dużo pacjentów o konkretnych cechach. I nie da się tego zrobić ani w jednej jednostce, ani w jednym kraju, tylko trzeba to robić na terenie praktycznie całej Europy, gdzie mamy, powiedzmy, tam 300-milionową populację do dyspozycji. To szczególnie dotyczy właśnie chorób rzadkich. My mówimy, że choroby rzadkie to są choroby tam 1 na 1000 i tak dalej, ale w momencie, kiedy spojrzymy na całość populacji Unii Europejskiej, to po prostu tych chorób rzadkich jest bardzo dużo, ale też populacje są całkiem spore, liczone nawet w tysiącach osób, ale pod warunkiem, że my je rozproszymy i zbierzemy ze wszystkich krajów. Czyli ta próba statystyczna musi być wystarczająco duża, odpowiednio wystarczająco duża, tak, żeby można było... No a apetyt na to wzrósł właśnie szczególnie teraz w momencie analityki w zasadzie korelacyjnej, tak? Także nie mówimy tutaj o modelach językowych, co bardziej o takim machine learningu, czy szukaniu po prostu maksymalnie korelacji wpływów pomiędzy zmianami, pomiędzy czynnikami i wtedy szukania przyczyn. Czy też jakby poszukiwania pewnych schematów i odstępstw od schematów, tak? Tak, dokładnie tak. No tu oczywiście się otwiera całe pole dla genetyki, tak? No oczywiście znowu powstaje pytanie, a jak zanonimizować kod genetyczny? No to jest ciekawe pytanie, więc nie wiem, czy łatwo na nie odpowiedzieć. No oczywiście są metody myślenia o tym w taki sposób. No znowu, nie możemy powiązać tego, musimy... Nakład środków na powiązanie tego kodu genetycznego z konkretną osobą musi być nieproporcjonalnie duży, tak? Więc jeśli tą sekwencję genetyczną nie możemy powiązać z odpowiednią osobą, to teoretycznie możemy mówić, że ona jest zanonimizowana. No tak. Bo to jest, my nazywamy te dane PII, tak? Personal Identifiable Information. I jakby kod genetyczny jakby jest PII nierozerwalnie, tak? Więc de facto musiałbyś w jakiś sposób randomizować go, tak? Tylko po to, żeby rozpoznać tą osobę, musiałbym mieć próbę wszystkich osób z populacji i wtedy mogę wskazać, ten kawałek jest tej osoby, tak? I to jest ten nieproporcjonalny, jakby nie mamy jeszcze w tym momencie kodów genetycznych całej populacji. Ale jest również taki projekt unijny 1 Million Genome Plus już teraz, czyli powyżej, bo już 1 milion genomów Unia zebrała. Polska troszkę przespała ten projekt. Teraz się dopiero zaczyna pewien ferment w tym kierunku, żebyśmy dołączyli do tego programu, bo to jest właśnie tworzenie takiej dużej bazy kodów genetycznych Europejczyków, tak? Czy w ogóle mieszkańców Europy. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego systemu, o którym wspomniałeś, o tego projektu, bo chciałem o niego dopytać. Do tworzenia dokumentacji medycznych za pomocą notatek, jak rozumiem, NLP, tak? Tak. To jest dokładnie to projekt AdMed Voice, który robimy w
wspólnie z Politechniką Gdańską i startupem iTrust. Finansowany, to też wypada mi to powiedzieć, bo finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt 3-letni. Jesteśmy po 2 fazach tego projektu. Zaakceptowano nam właśnie fazę 2, czyli NCBR dał nam zielone światło do realizacji fazy 3, która jest już taką fazą właśnie testowo-wdrożeniową. W fazie pierwszej projekt, to rzeczywiście ciekawa też w pewnym sensie metodologia, projekt, który się trochę rozpadał na dwa projekty, bo jeden to jest rozpoznawanie mowy, a drugie to jest strukturalizacja treści. Tak? Mogliśmy to robić równolegle, bo nie musieliśmy się zajmować tylko tymi tekstami, które rozpoznawaliśmy, tylko mogliśmy strukturalizować sobie po prostu teksty, które mamy. Tak? A potem trzeba to było połączyć. Ten projekt teraz właśnie jest w tym momencie, gdzie intensywnie zastanawiamy się i testujemy, w jaki sposób lekarz w najwygodniejszej formie miałby pracować z interfejsem. Czy mu przypiąć taki mikrofon naklapowy jak tutaj, czy może postawić sondę, która potrafi rozseparować głos pacjenta i lekarza, bo to też Politechnika w ramach tego projektu zrobiła, czy może podwiesić ją pod sufitem, jakie miałyby być komendy sterujące, tak, do tej gdyby dyskusji z interfejsem, czy to będzie tak, że ten lekarz ma specjalnie coś dyktować, czy może powinniśmy zbierać wszystko w ramach takiej rozmowy z pacjentem, a może powinniśmy nagrywać wszystkich aktorów procesu. Tu elementem tego projektu jest na przykład monitorowanie akcji reanimacyjnej, gdzie w ramach projektu de facto, jak się okazało, nie było standardu do tej pory komunikacji zespołu w trakcie akcji reanimacyjnej. Znaczy wiadomo, co się powinno dziać w trakcie akcji reanimacyjnej, ale nie było nigdzie takiego skryptu, scenariusza, jakie słowa należy wypowiadać, jak się komunikować, jaki protokół jest komunikacji, żeby to było jednoznaczne i absolutnie czytelne. Trochę, nie wiem, może jak na wieży zarządzania lotami, tam są bardzo określone komendy, które się wydaje, żeby piloci rozumieli, co mają robić, a nie opowiadamy mu, no wiesz, jak widzisz tą chmurkę tam z lewej, to może ją tam trochę omiń. Tylko są bardzo określone komendy. I tu podobna sytuacja. I w ramach projektu myśmy de facto stworzyli taki skrypt, wytrenowali to z zespołami, włączyli w to sobie studentów i rzeczywiście powstał pełen protokół akcji reanimacyjnej wraz z pełnym słownikiem komend, które mają się tam pojawiać. No a od tego to już krok tylko, żeby model to rozpoznał, żeby to słuchać tego i żeby model się połapał w tym, o co chodzi. A to, co jest kluczem w akcji reanimacyjnej, to z jednej strony jest właśnie to następstwo zdarzeń, czyli my musimy się upewnić, że zdarzenia nastąpiły według właściwej kolejności, a po drugie, kiedy one nastąpiły, punkty czasowe, czyli informacja o tym, zakładam w kłucie, podaję adrenalinę, impuls, tak? Moment, w którym to nastąpił, odnotowany jako punkt czasowy, jest niezwykle istotnym parametrem jakości przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. I na tej podstawie, nawet jeżeli pacjent nie przeżyje, co się może zdarzyć, to przynajmniej możemy powiedzieć, że akcja została przeprowadzona w prawidłowy sposób, a nie, nazwijmy to, w przypadkowy sposób. Tak? Kiedyś to się załatwiało tak, czy nadal, że w momencie akcji reanimacyjnej jeden z członków zespołu stoi obok, ma kartkę i spisuje, po kolei jest obserwatorem, bo my musimy zapewnić, no ratujemy człowieka, tak? My musimy zapewnić, że zrobiliśmy wszystko i prawidłowo, żeby ten człowiek przeżył. Nawet jeśli on nie przeżyje, co się może zdarzyć, tak? No tak, ale to wtedy, bo takie zespoły reanimacyjne, to jaka to jest liczba osób? To są zwykle 3 albo 4 osoby. Tak, czyli de facto, gdybyś miał taką jedną osobę, która jest tylko obserwatorem, no to tak naprawdę musisz wysyłać dodatkową osobę. Muszę dołożyć dodatkową osobę. Tylko tak. I to jeszcze taką, która jest odpowiednio przeszkolona, która potrafi to odnotować. To nie jest przypadkowa osoba. Także to znowu jest taka sytuacja, że to jest też wykwalifikowany personel, który trochę w tym momencie się być może marnuje. Nie? No dobra, czyli tworzycie, można powiedzieć, takiego asystenta głosowego dla personelu medycznego, jakby, bo wracając w różnych sytuacjach i myśmy właśnie dali sobie za cel nie zrobienie asystenta totalnie uniwersalnego do wszystkiego, tylko powiedzieliśmy sobie, najpierw chcemy, żeby ten asystent zadziałał w bardzo określonych sytuacjach. Tak? Oczywiście jedną z tych sytuacji jest wywiad lekarski, tak? Taki podstawowy, ale bardziej nam zależy w tym momencie
się właśnie na akcji reanimacyjnej, na okołooperacyjnej karcie kontrolnej. To jest też ważny etap przed zabiegiem, tak? Gdzie zespół się identyfikuje, gdzie zespół potwierdza sobie wszystkie czynności, które zostały wykonane, gdzie zespół potwierdza, co ma być wykonane. Tak troszkę jak na statku, tak? Kapitan wydaje komendę i ta osoba powtarza tą komendę, tak? Przed operacją też mamy taką okołooperacyjną kartę kontrolną i dobrze jest, żeby ona przebiegała według określonego schematu, tak? Również inne typy badań jakichś tam specyficznych, gdzie ten zapis informacji może się odbywać w trakcie, a nawet jest wskazane, żeby lekarz w trakcie badania zapisywał to, co robi, albo to, co widzi, tak? No teraz niestety najczęściej musi badać, chociażby echo, tak? A potem dopiero szybko to spisać, zanim jeszcze zapomni, co zobaczył, lub oglądać film kilka razy, który tam się nagrywa, tak? Mamy pytanie znowu od publiczności? Tak, ale ja bym chciał w tym pytaniu wrócić tak o krok odnośnie tego, co pan powiedział do genomu, bo no oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że no to jest... Ja nie jestem genetykiem, tylko to już powiedzieliśmy, jestem astronomem. Powiedział pan tutaj o tym, że genom no jest oczywiście nierozerwalnie związany z człowiekiem, no i tak, no to jest jasne, no i to są dane, które przez to no ciężko zanonimizować. Ja się właśnie tutaj jednak zacząłem zastanawiać, czy prawidłowym rozwiązaniem tutaj jednak nie byłoby po prostu pozyskanie zgody pacjenta na publikację tych informacji i no, zwiększenie świadomości ludzi, w jaki sposób oni mogą się przyczynić do rozwoju diagnostyki, wyrażając takie zgody. No i no, biorąc pod uwagę, że to jest jednak platforma publiczna, to nasze spotkanie, no to chciałem spytać, no w jaki sposób tutaj publiczność, no i też ja, no możemy się w ten sposób przyczynić do rozwoju medycyny? Przepisy unijne trochę mówią w ten sposób, że jeżeli myśmy już pozostawili jakieś dane medyczne w placówce publicznej i one zostały zanonimizowane, to dla potrzeb nauki można je używać. W kontekście tej genetyki, no to żeby zidentyfikować genom, to trzeba mieć drugą próbkę, którą mamy powiązaną, czyli musimy to sparować z czymś. Jeśli nie mamy z czym tego genomu sparować, to już jest pewien problem, ale oczywiście to, o czym pan dotknął, to jest taka dyskusja na temat tak zwanego dawstwa danych. To nie jest uregulowane jeszcze prawnie. Są inicjatywy i w Polsce, i na poziomie Unii Europejskiej, żeby to uregulować, żeby tak jak ktoś może sobie wpisać, że może być dawcą organów po śmierci, na przykład w wypadku, tak, i nie ma nic przeciwko temu, to żeby również zadeklarował, że jego dane medyczne mogą być wykorzystywane dla celów badawczych, tak? I wtedy ten temat się otwiera. W kontekście badań komercyjnych to jest trochę tak jak z badaniem klinicznym. To znaczy tutaj jest inna sytuacja, bo jeśli działalibyśmy w kontekście komercyjnym, no to podpisujemy umowę swoiście, tak? Czyli zgadzamy się każdorazowo, podobnie że przy udziale w badaniu klinicznym my się również zgadzamy na udział w tym badaniu i podpisujemy umowę na określonych warunkach, tak? Regułą w badaniach klinicznych i również w dawstwie danych jest to, że to się nie odbywa za wynagrodzeniem, to w jednostkach publicznych, tak? Więc w związku z tym tutaj jak gdyby nie ma z kolei tej furtki, aczkolwiek może się zdarzać w ten sposób, że w kontekście właśnie na przykład zbierania danych na przykład jakaś jednostka prywatna czy badawcza mogłaby płacić za udostępnienie tych danych pacjentom. To jest inna ta forma dawstwa danych. I jeszcze jednym elementem też w takim przekazywaniu i dawstwie danych, no to jest kwestia kosztów obróbki tych danych. One też tu się pojawiają, tak? Ale myślę, że odpowiadając tak wprost, to z punktu widzenia badawczego zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane, a z punktu widzenia takiego dobrego samopoczucia pana czy pacjentów, myślę, że dobrze by było, gdyby pojawiła się taka inicjatywa już formalna, że można powiedzieć sobie, ok, zgadzam się, żeby być dawcą danych, również anonimowych, bo to broń Boże nie chodzi o to, żeby ujawniać czyjąś tożsamość, tak, i imię, nazwisko, adres zamieszkania, po prostu anonimowo korzystać i to mogłoby nam ułatwić również w kontekście właśnie tych badań genetycznych, a na pewno rozwiałoby też pewne obawy. Z drugiej strony ja trochę się też tego procesu o tyle obawiam, że jednak mówimy o bardzo dużych bazach, żebyśmy jednak sobie nie zablokowali sytuacji, że potem musimy zebrać 1 000 000 zgód pacjentów
w momencie, kiedy chcemy wykorzystać jakiś fragment zanonimizowanych danych dla potrzeb treningu modelu, nie? Żeby nie pójść z tą pułapką w drugą stronę, nie? Bo to się może okazać po prostu niemożliwe. Nie? I wtedy sobie zablokujemy rozwój nauki i wtedy to już na pewno i Amerykanie, i Chińczycy nas wyprzedzą, nie? Bo oni się tam za bardzo nie przejmują, nie, tym. Rozumiem. No ja oczywiście miałem na myśli taką, czyli blanket, zgodę na wszystko. Nie można udzielić zgody takiej, blankiet zgody na wykorzystanie. Prawo nie dopuszcza tego. Czyli jeśli wyrażam zgodę, to muszę wiedzieć, na co wyrażam zgodę, nie? Więc takiej zgody blankietowej tutaj też niestety nie można użyć. Czyli na przykład w naszych zgodach w szpitalu my mamy formułę, że na przykład formułę wyrażającą zgodę na udział studentów, bo jesteśmy szpitalem klinicznym, ale pacjent ma prawo tego nie podpisać, tak? Dane anonimowe, no z definicji jesteśmy zobowiązani, tak jak mówiłem, na mocy ustawy do udostępniania dla potrzeb nauki, ale pacjent zgodnie z polskim prawem ma prawo do zapomnienia. Czyli on może, czy jakby tu jest odwrotny mechanizm, pacjent może nie zgodzić się i zażądać skasowania swoich danych. I to jest jego pełne prawo i w związku z tym my też musimy wtedy zapewnić mechanizmy, żeby te dane... Oczywiście z wytrenowanego modelu nie da się ich już wycofać, ale na pewno nie można ich w dalszym stopniu wykorzystywać czy udostępniać. Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego, o czym mówiłeś w ramach tego projektu o strukturyzacji danych i notatek. I tak naprawdę tego szeroko rozumianego pola działania twojego zespołu dotyczącego innowacji. Czy jest jakiś element, który mógłbyś wyróżnić w takiej zasadzie Pareto, który uważasz, że jakby przynosi najwięcej zysku, jakby z tych całej palety, można powiedzieć, waszej działalności, który już teraz, dzisiaj pacjentom przynosi najwięcej zysku? Czy może ten przykład, który wspomniałeś o tym mechanizmie, który... Na pewno chociażby właśnie wdrożenie zespołu wczesnego reagowania, to ewidentnie. Jasne. My to analizujemy, wiemy, jak często ten zespół działa i wiemy, że jest intensywnie wykorzystywany i to absolutnie przekłada się na wsparcie dla pacjentów i dla klinik. Obserwujemy teraz, bo to trzeba też w dłuższym czasie, w perspektywie 3-5 lat. Zespół efektywnie działa już po wdrożeniu tego wszystkiego mniej więcej rok teraz, więc będziemy jeszcze przez najbliższe lata obserwować, czy to w jakiś sposób odniosło jakiś efekt statystyczny, na przykład na tym, że mamy mniej akcji reanimacyjnych chociażby. Nie? To można w perspektywie kilkuletniej przeanalizować. Mamy też system, który poprawia nam logistykę pacjentów na oddziale ratunkowym i tam analizowaliśmy dane już z okresu 3 lat i ewidentnie widzimy skrócenie czasów obsługi albo skrócenie odstępów między etapami, tak? Czy wprowadzenie kilku tak naprawdę zmian procesowych spowodowało, że ta obsługa pacjentów jest zdecydowanie sprawniejsza. No i dodajemy kolejne elementy. Teraz w najbliższym czasie właśnie trwa wdrożenie systemu takich bardzo prostych, nazwijmy to zegareczków, opasek dla pacjenta, też nie każdego. Mówię bardzo prostych, bo one mają być tanie, brzydkie, żeby pacjentowi nie chciało się ich zabierać do domu, ale mają nam pokazać, gdzie ten pacjent siedzi, tak? Jasne. Po prostu, albo gdzie idzie, albo czy przypadkiem nie próbuje opuścić oddziału ratunkowego, jasne, szczególnie wtedy, kiedy to jest na przykład starsza osoba splątana i nie mająca dobrej orientacji w czasie i przestrzeni, no to lepiej, żeby ona z tego oddziału nie wychodziła, tak, po prostu, a skoro jest chodząca, no to też nie będziemy jej przywiązywać, tak, po prostu nie ma takiej potrzeby, czyli to są takie elementy i oczywiście ten efekt końcowy, to, że ktoś to używa, że to jest fajne, to jest te 20%, który przynosi te 80% efektu wizerunkowego. No a ta druga strona, no to jest rzeczywiście żmudna analiza danych, obróbka danych, wyszukiwanie błędów. To Państwo też, no to tak jak Amazon, to sami też wiecie, że przy dużych bazach danych najbardziej żmudnym etapem jest oczyszczenie tych danych, tak? Bo outliersy będą zawsze i chodzi o to, żeby one nam nie zaburzyły analizy albo żeby je wyłączyć do odrębnej grupy. No i to rzeczywiście jest coś, co zabiera i dużo czasu, no a na końcu i tak przekłada się na jakiś tam efekt obserwacji procesu. Czy te efekty, które jakby obserwujecie w waszym szpitalu, przy UCK, czy teraz takie projekty później
przysłowiowo lądują w innych szpitalach? Czy wy eksportujecie takie rozwiązania do innych placówek medycznych? Jak to wygląda? Na pewno eksportujemy sposób myślenia, bo z jednej strony mamy dobry kontakt z wieloma szpitalami klinicznymi, i nie tylko. Są szpitale, które też do nas czasem przyjeżdżają po prostu na wizyty studyjne, popatrzeć, zespoły przyjeżdżają popatrzeć, przyjeżdżają się szkolić. Ponieważ pracujemy ze startupami tak naprawdę, bo my jako szpital publiczny no nie jesteśmy ani software house'em, ani firmą sprzedającą systemy czy software'y i tak dalej. Ponieważ pracujemy ze startupami, to tworzymy tam rozwiązania formalno-prawne, które pozwalają tym startupom dalej te rozwiązania sprzedawać, tak? Więc w związku z tym my też zyskujemy jak gdyby dodatkową walidację tego, co sami wymyśliliśmy. Czyli można powiedzieć już od rynku innych szpitali de facto, tak? Tak, de facto ta informacja w jakiejś tam formie wraca do nas. No i staramy się maksymalnie prezentować to, co robimy, po to, żeby inni mogli to podpatrzeć i mogli podobne rozwiązania, czy to organizacyjne, czy technologiczne właśnie zastosować. A czasem my też podpatrujemy. W Polsce jest więcej fajnych szpitali, więc też podpatrujemy, wymieniamy się informacjami i oglądamy ciekawe realizacje na nich, wzorując się. No a na tej można powiedzieć wędrówce do takiego pełnego wszechstronnego korzystania z technologii w procesie medycznym. Jak uważasz, gdzie jesteśmy, na tej wędrówce, gdzie jesteśmy? Jesteśmy na początku, czy jesteśmy już w połowie drogi? Jak to oceniasz z twojej perspektywy? To nie jest taka jednolita, spójna wędrówka, tak? Bo są różne obszary. Ja myślę, że najsłabiej na ten moment, czy jak gdyby na początku drogi, jesteśmy właśnie w tym obszarze wykorzystania danych dla potrzeb poprawy i usprawniania procesu. Ja uważam, że my nadal dopiero raczkujemy tutaj. Jest oczywiście drugi koniec medalu, gdzie my kupujemy jako szpitale często najnowocześniejsze urządzenia, czy to chociażby właśnie roboty chirurgiczne, czy jakieś urządzenia z diagnostyki obrazowej, czy linie laboratoryjne, które są topowe po prostu w skali światowej i jak najbardziej je użytkujemy, tak? Także to jest oczywiście pytanie, czy potrafimy takie urządzenie wpleść właśnie w proces opieki pacjenta, czy nagle się nie okaże, że kupimy sobie super rezonans, który po prostu będzie stał albo będzie pracował 3 godziny dziennie, bo to jest największe nieszczęście. Nie? Można kupić sobie w zasadzie każde niemalże urządzenie na świecie, najwyżej trzeba na nie trochę poczekać. Ważne, żeby ono, że tak powiem, zasuwało na okrągło, mając tylko przerwy technologiczne, tak? A nie żeby było wykorzystywane tylko cząstkowo. I to jest też to, co staramy się jak najbardziej robić i też monitorować ten proces. Tutaj z jednej strony optymalizacja, z drugiej strony oczywiście kwestie jednak braków personelu. Nie? To też tak jest, że brakuje personelu medycznego, szczególnie takiego bardzo wyspecjalizowanego i to jest coś, co może być gdzieś czasem barierą. To jest ciekawe, czyli wdrażanie technologii jest, można powiedzieć, trudne, ponieważ brakuje personelu medycznego? To jest bardzo ciekawe. Tak, czasem tak, dokładnie. Dlaczego tak się dzieje? Albo dlaczego brakuje personelu medycznego? Może to jest pytanie. To są trudne studia. Rozumiem. To są trudne, długie studia. Tak samo trudne, albo może nawet trudniejsze niż fizyka. Fizyka to nie były łatwe studia, nie czarujmy się, kurczę, to po prostu były strasznie trudne studia. Z jednej strony. Z drugiej strony chyba nie ma aż tak zbyt wielu ośrodków, żeby młodzi ludzie, którzy naprawdę chcą się rozwijać, mogli znajdować tutaj miejsce. Często jest tak, że oni jednak się świetnie wyszkolą, ale potem wyjadą za granicę. Jeśli nie trafią, no może nie wiem, ale jeśli nie trafią do nas albo do szpitali, które rzeczywiście stawiają na kompetencje i jakość personelu i ten personel wspierają, no to mogą się po prostu sfrustrować i szukać chociażby tej pracy za granicą. U nas szczęśliwie widzę taką sytuację, że wielu naszych specjalistów, często też młodych profesorów, to są ludzie, którzy pracowali 2, 3, 5 lat w uznanych ośrodkach za granicą, a potem przyjechali tutaj, tak? I związali swoją karierę
właśnie z nami i oni są naprawdę motorem tych zmian, bo oni widzą często sens kliniczny właśnie tego, żeby tą technologię wykorzystywać, bo już się gdzieś z takimi rozwiązaniami spotkali albo z tym sposobem myślenia spotkali. Chciałem na koniec takie pytanie zadać. My jakby w tych serii tych podcastów rozważamy z różnymi gośćmi, czy ta technologia jest tak naprawdę ma dla nas działanie zbawienne, czy w pewnym sensie w niektórych obszarach naszego życia może być dla nas niebezpieczna. I z tych rozmów generalnie wynika, że wszyscy nasi goście upatrują największych szans wykorzystania tej technologii sztucznej inteligencji właśnie w obszarach medycznych. I w sumie, ponieważ mamy ciebie teraz, chciałem zapytać, jak ty na to spoglądasz? Czy ty uważasz, że mamy jakieś zagrożenia po stronie używania technologii właśnie w tych obszarach? I jak patrzysz na przyszłość? To nie jest łatwe pytanie. To jest całkiem trudne pytanie. Że tak, na pewno technologia jest absolutnie konieczna i jej rozwój jest absolutnie niezbędny i ona ogromnie jest w stanie wspierać i zmieniać proces leczenia, jest w stanie zmieniać medycynę. Absolutnie tak. Technologia musi jednak być wspierana przez ludzi i musi działać w towarzystwie ludzi. Ona nie będzie technologią, która zadziała w pewnym sensie sama z siebie. Jednak pamiętajmy, że podmiotem tego całego procesu po drugiej stronie też jest człowiek. A my jesteśmy taką jednostką społeczną, tak? My chcemy mieć kontakt z ludźmi. I tam, gdzie to jest możliwe, ta technologia musi nas wspierać, ale nie może wykluczyć człowieka. Jeśli technologia wykluczy z tego procesu człowieka, to mówiąc w dużym skrócie, mam wrażenie, pacjent nie będzie przystawał do terapii. I po prostu powie sobie, że a może jemu się już nie chce, tak, czy coś takiego. To jest generalnie związane z tym, co powiedzieć na początku, tak? Czyli jakby jeżeli pacjent ma poczucie bycia słyszanym, słuchanym przez tego lekarza, to już jest tak naprawdę rozpoczęcie terapii, tak? Tak, jednak chyba naszym cały czas, chyba narastającym problemem to jest to, że przenosząc się w świat technologii, tęsknimy za kontaktem z człowiekiem, tak? A medycyna jest jednym i drugim. Jest technologią i kontaktem z człowiekiem, więc jeśli w danym obszarze technologia nie zaburza tego kontaktu, nie zaburza tego procesu, to super. Ale jeśli ma całkowicie zastąpić ten kontakt z człowiekiem, to może nie zostać chociażby przez pacjentów zaakceptowane. I tutaj bym ewentualnie upatrywał zagrożenia właśnie takie, żeby technologii nie wtłaczać na siłę, tak, po prostu. Pytanie na koniec. Dla osoby, która jest bardzo zaciekawiona tymi tematami, które poruszaliśmy, a być może jest na początku swojej ścieżki zawodowej, jakie kompetencje uważasz są konieczne, żeby pracować w takich centrach innowacyjnych, działających przy szpitalach klinicznych? Jak uważasz, co jest najważniejsze? Wyobraźnia, otwartość, komunikacja. I oczywiście dobrze jest przy okazji zdobyć umiejętności z analityki danych, z programowania, a może z socjologii, a może z psychologii. Tak? My mamy ponad 70 psychologów w szpitalu, tak? I ten zespół ciągle rośnie. Mamy ponad 100 fizjoterapeutów. I to są fizjoterapeuci, którzy bardzo często ze mną rozmawiają o tym, jak wykorzystać fajną technologię do tego, żeby się z pacjentem komunikować albo żeby go monitorować w domu, czy on na pewno ćwiczy, tak? Więc to nie jest tak, że trzeba wybrać konkretny zawód, tak? Trzeba mieć wyobraźnię i wyobrazić sobie, że gdzieś w tej całej układance jestem w stanie sobie miejsce znaleźć. Ja oczywiście zapraszam analityków danych bardzo, bo po prostu to jest zasób, który jest mi szalenie potrzebny w tym momencie, bo rzeczywiście danych już mamy mnóstwo, a zespół mały, więc przydałoby się jeszcze parę osób. Super, Darku, bardzo ci dziękuję za wizytę. Super rozmowa, bardzo, bardzo ciekawe tematy. Dziękuję też publiczności. Dziękuję bardzo. Amazon Stage.